Jeśli myśleliście, że ostatnio wymieniłam wszystkie typy złych artystów, no to bardzo się myliliście. Może zrobię to tak. Coś bym tutaj poprawiła, ale do końca nie wiem co. Tak coś mi nie pasuje. A może bym tak stawiła na jakąś grupę rysunkową, to może by mi doradzili, co by tu zmienić. O! Okej, więc tak, zaburzona proporcja, anatomia leży. Serio? Ogólnie człowiek tak nie wygląda. Z pewnością powinnaś spróbować jeszcze poćwiczyć podstawy anatomii. Boże, ludzie naprawdę niczego nie czają. Serio? Ogólnie nie zgodzę się z waszą opinią. Tworzę w własnym stylu, co oznacza, że nie muszę przestrzegać zasad anatomii. Lol? Nie będę gadać z tym plebsem. Stylistę to chyba każdy zna i wiecie, najlepszy moment, kiedy ktoś powie, że ale ta anatomia miała być taka, bo przecież to jest mój styl, ja tak rysuję, ja zawsze tak rysuję, więc to jest taka moja opracowana kreska i nie możecie tego krytykować. Jednak wpis, komentarz nad tym rysunkiem jest, co sądzicie, co mogę zmienić, co mogę poprawić. Ręce opadają, co zmienić? Może mózg? O, super, znalazłam jakąś stronę z rysunkami. Ekstra! Co to jest? Boże, przecież to jest normalnie jakieś porno. Nie, sorry. Ja nie szanuję takich ludzi. Jakby rysowała kucyki pony, to dałabym jakiegoś lajka, zaobserwowałabym. Najlepiej to jeszcze napiszę, żeby w ogóle tak nie robiła. To może jakoś tak przemówię jej do rozsądku, żeby rysowała normalne rzeczy. Wiecznie zgorszony, tak. To są osoby, które czasami trafiają się u nas i bardzo wyolbrzymiają to, co widzą. Mam czasami wrażenie, że widzą w tych pracach coś więcej niż jest w nich przedstawione. I nie wiem, skąd to się bierze, czy ludzie stali się teraz bardziej delikatni, czy po prostu są to jakieś bardzo młode osoby, które ani nie znają historii sztuki, ani nie rozumieją, co to znaczy w ogóle rysowanie i nie wiedzą, że temat może być naprawdę przeróżny i każdy z nas jako rysownik, jako w ogóle artysta może wybrać sobie cokolwiek. Może być artysta, który będzie malować tylko i wyłącznie genitalia i tak, będzie w porządku i on może to robić i nie będziemy mu tego zabraniać, ani pisać mu, narysowałbyś może kucyka pony, a nie pindola, bo tak to nie działa. Sztuka to sztuka. My sami decydujemy, co chcemy rysować, malować, my sami decydujemy o tym, gdzie jest ta granica i u nas zdecydowanie granica jest, ponieważ nie pokazujemy porno, które czasami jest nam zarzucane, choć nie wiem jakim cudem. Wydaje mi się, że każdy wie, jak wygląda porno, ale może jednak nie. Kolejna rzecz jest taka, że nasze postacie nie są wcale rozebrane. Są oczywiście roznegliżowane, jednak wszystko to są akty zakryte, w których nie ma pokazanych rzeczy, elementów niecenzuralnych. Te elementy, które powinny być zasłonięte, zawsze są zasłonięte i nie ma tutaj nic zgarszającego. No, całkiem niezłe te prace. Niezłe, niezłe. Ciekawe, czym rysuję. Kredki Prismacolor. Kurwa, to gdzieś 700 kosztuje. Wszędzie to te Prismacolor, jakieś polichromosy, karandeasze. Nie wiem, to w ogóle jest jakieś przepłacanie. Jak ktoś umie rysować, jak się zna na tym, chyba wszystkim narysuje. Ja mam tutaj szkolne, kupione w Biedrze. Będzie dobrze. Bogacze pieprzeni. Pan artystyczny hipsterek bywa bardzo wkurzający. Hipster to taka osoba, która widzi, że wszyscy profesjonaliści korzystają z konkretnych przyborów, że mnóstwo artystów korzysta na przykład z kredek Prismacolor, jak i mnóstwo artystów korzysta, nie wiem, z markerów, kopików, a nie z jakichś zwykłych mazaków z supermarketu. A dalej zastanawia się, co kupić i stwierdza, że skoro jest za drogo, to kupi sobie właśnie w Biedrze jakieś tam kredeczki, które będą bardzo źle napigmentowane, którymi tak naprawdę nic nie narysuje, ale uważa, że umiejętności pomogą mu osiągnąć dokładnie ten sam efekt, co osoba rysująca kredkami za 700 lub 800 zł. Bo przecież ktoś, kto kupuje tak drogie kredki, pewnie nie umie rysować, bo to te kredki rysują za niego. Logiczne. Nie wiedzieliście tego, ja przecież nie rysuję. Ja ogólnie nie umiem rysować. To kredki za mnie to robią.
Fajnie, nie? No dobra, to może bym narysowała coś takiego bardziej ambitnego. O. Może konia. Dobra, im więcej narysuję koni, tym przecież będzie lepiej. Spróbuję jeszcze raz. Dziwne. Drugi koń wyszedł mi dokładnie tak samo. Może koni nie umiem rysować? Samodzielny. Jeżeli ktoś uważa, że będzie rysować cały czas z głowy, na nic nie spojrzy, nie wiem, będzie patrzeć sobie na pustą ścianę i narysuje hiperrealistycznego konia i 50. koń wygląda cały czas tak samo, to znaczy, że może jednak na tego konia trzeba spojrzeć. Ja bym sobie nie umiała wymyślić dokładnie anatomii konia, lwa, w ogóle wszystkich zwierząt, które istnieją na naszej planecie, jak i anatomii człowieka przy przeróżnej budowie, sylwetce, wzroście, umięśnieniu, nieumięśnieniu, otyłości czy anoreksji. Obojętnie, wszystko ma znaczenie. I żeby tego się nauczyć, żeby to wiedzieć, jak narysować, to nie zrobimy tego z nieba, to nam nie przyjdzie magicznie do głowy. Chcecie narysować coś naprawdę realistycznie? To patrzcie na to. Co by dzisiaj tu narysować? O, tą ślicznotkę. No, czemu by nie? To będę zaczynać oczywiście od oka. Zacznę nos. No w ogóle jakiś taki krzywy ten nos, dziwny, straszny. Drugie oko. Zrobię później. Właściwie już mi się podoba, to tego drugiego oka nawet nie będę rysować. Spoko. Jestem nawet zadowolona. Chyba. To, co jest złe w takich kopiarkach, to fakt, że bardzo często biorą się za przerysowywanie portretów, bo chciałyby rysować hiperrealistycznie portret, ale do tego jeszcze robią to źle, bo zaczynają na przykład od rysowania oka, rysują całą resztę, a w ogóle drugie pomijają. Najlepiej to, jeśli jeszcze je się przysłoni grzywką, co wychodzi naprawdę straszna kicha i to w ogóle nie powinno tak wyglądać. Na samym początku oczywiście każdy tak rysuje i to jest normalne, ja nie mam pretensji do młodych osób, które robią w ten sposób, tylko w pewnym momencie, wiecie, trzeba się obudzić i jednak wziąć się za to porządnie i wziąć się za te podstawy i jednak uczyć się w tym dobrym toku nauczania, a nie w tym, w którym ani nie ma techniki, ani nie ma jakiegoś celu i tak naprawdę pogłębiamy tylko bardziej błędne nawyki. To będzie tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli któryś z Was jest tym typem i akurat trafiłam w Wasze po prostu postępowania, to nie jest tak, że ja Was kompletnie hejtuję i o Boże, jesteście tacy fatalni, to chętnie. Spokojnie. Ja sama popełniałam błędy, wiele rzeczy jest związane z taką niewiedzą, albo to, że się kogoś pytaliśmy i ta osoba jednak wprowadziła nas w błąd, więc spokojnie, wiele rzeczy można zmienić. Warto tylko, żeby nie być zbyt upartym w te błędne nawyki, bo to jest najbardziej dla Was krzywdzące. Chcecie się nauczyć, to róbcie to tak, jak ci, którzy doszli do czegoś wielkiego, więc nie pytajcie się o radę koleżanki w ławce, tylko bardziej słuchajcie te osoby, które są profesjonalistami i znają się na swoim fachu. Więc pamiętajcie, żeby wbić na nasze social media, dajcie lajka w górę, jeżeli filmik Wam się podoba, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żebyście mieli powiadomienia o najnowszych filmach i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa! Aha, skoro Ty rysujesz, to może powinnaś narysować coś normalnego, czyli takiego kucyka pony. Nie.